Cześć, witam Was z nadbrzegu zbiornika w Jaraczewie. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowy zbiornik. Niegłęboki, ale bardzo rybny. Jest tutaj pełno karasi i mam nadzieję, że będę mógł Wam zaprezentować do kamery wiele pięknych ryb. Średnia karasi tu jest około 300-400 gramów, ale trafiają się też większe, więc będę celował, żeby ta średnia moja była jak najwyższa. Jestem na zawodach Grand Prix Polski, znaczy zawody będą w sobotę, w niedzielę. To jest środa, więc rozpoczynam taki kolejny vlog z zawodów Grand Prix Polski. Dzisiaj jest dzień poświęcony na film dla Prestona, więc pewnie moich ujęć nie będzie albo wcale, albo będzie ich niewiele. No ale pewnie za kilka minut dla Was będą kolejne ujęcia już z czwartkowego i piątkowego treningu, gdzie trochę więcej powiem o łowieniu. Także zapraszam na film. Biorę z firmy Gomar, więc bardzo serdecznie dziękuję firmie Gomar za wsparcie w robakach, to duża sprawa. Dzień dobry z Jaraczewa, dzień drugi. Znowu przepiękny dzień. Wiatr chyba dzisiaj też jest bardzo silny, tak jak wczoraj był. A wczoraj był nagrany film z Prestonem, więc jeśli go nie widzieliście, to poszukajcie na kanale Preston Innovations Polska. Trening przed Grand Prix Polski w Jaraczewie. Pewnie taki będzie miał tytuł ten film, tak zgaduję. Więc na pewno znajdziecie taki film. A teraz jest drugi dzień treningu dla mnie. Już przyjechał Krzysiek ze Zbyszkiem, więc już jest dobrze. Jakiś tam mamy plan na trening. Właśnie zaraz się szykuję do trenowania i coś pewnie podczas treningu poopowiadam. Nie ustawiałem wcześniej kamery, bo tak naprawdę niewiele tutaj łowiłem. Krzysiek rano przyjechał, ustawiliśmy jakieś warianty i ten mój wariant taki troszkę, bym powiedział, jest no nie do końca zadowolony z tego łowienia dzisiaj jestem. Teraz parę ryb udało się z rzędu złowić. Włączyłem teraz kamerę, żeby chociaż jakieś ryby pokazać, żeby to nie było tak, że bez ryb będzie vlog, więc jakiś karaś jest. Jakoś się nie mogę dzisiaj w te ryby wpasować, muszę przyznać. To nie jest dzisiaj dobry dzień. Jak to by były zawody, to bym poległ. Jeszcze tutaj kolega przyszedł i mówi, że z drugiej strony sektora na niższych numerach praktycznie co zarzut jest branie i holują mi te ładne karasie, z tego co mi opowiadał. Więc to moje łowienie tutaj jest, delikatnie mówiąc, bardzo słabe. Kolega się chwalił, że jak odszedł od 11 łowił, miał 57 ryb. Ja mam 20, chyba 6 czy też 7 karasi, więc on miał 30 ryb więcej, a łowi godzinę krócej, więc to jest przepaść. To jest przepaść. Z tego co mówił, to ładne ryby miał. To jest bardzo głęboka część sektora. Być może tutaj tym rybom to nie pasuje. Poza tym ja na dnie mam bardzo dużo śmieci. W zeszłym roku stałem w tym miejscu w pierwszej turze. Piękne stanowisko było, czyste dno, były ryby. Świetne łowienie tutaj miałem. Dzisiaj chcieliśmy tutaj z Krzyśkiem stanąć, żeby w dobrym miejscu sobie potrenować. Jak się okazało, no tutaj to stanowisko
nie jest dobre. Bardzo dużo śmieci jest na dnie i myślę, że to też bardzo mocno przeszkadza. Nawet nie o to chodzi, że tam tych karasi nie ma, tylko ta przynęta jest po prostu schowana w tych śmieciach i no i ryby mają trudniej, żeby ją odnaleźć. No, wspomniałem, przynęta w jakichś tam resztkach roślin. Co prawda to akurat to jest nic, bo tej przynęty było widać, a tu wyciągałem takie duże, no, koszyk też widać jaki w tych roślinkach jest. Wyciągałem takie wielkie pukle tych roślin, więc to nie jest dobre miejsce. Próbowałem na różnych odległościach i wszędzie taki bałagan tam na dnie jest. Nie wiem, czy to jest blisko zapory i po prostu ta woda zepchnęła te śmieci tutaj w pobliżu zapory, w tą nieckę, w głębszą wodę. Tym razem zaciąłem szybkie branie i tak tu się powinno łowić tak naprawdę, że koszyk wpada do dna, ustawia się chwila i powinno być branie, tak przy takim dobrym łowieniu. No tutaj niestety tak nie mam, ale cały czas pracuję, żeby do tego dążyć. Z tego, co mi kolega mówił, no to tutaj średnia tych ryb w porównaniu do tego, co łowią tam z drugiej strony sektora, to jest bardzo słaba. Z tego, co widzę. To jest następny karasiątko. No teraz to jest, kurczę, tak jakby miał takie tempo na zawodach, to by było świetne. To by było świetne. Ja się też zastanawiam, że te śmieci to nie napływają, bo teraz już drugi rzut z rzędu, szybkie branie, tak jakbym ominął te śmieci. No podobno tak, nie wiem, mi Zeman załatwiał, wiesz, ja nawet nie wiem co. No, dzisiaj jest zupełnie inne łowienie, jak było wczoraj na treningu. Wczoraj stałem w sektorze C. No i tam było pełno wzdręg, tam te wzdręgi strasznie przeszkadzały, ale woda była, tu jest myślę, że ponad 2 razy głębiej jak tam. Więc z tego wynika, że te... Kurczę, spudłowałem. Z tego wynika, że te wzdręgi, one tam opanowały tą płytką wodę. Tutaj też złowiłem jakąś wzdręgę, okonka, ale tutaj na tej głębszej wodzie no zdecydowanie przeważają karasie. Tych wzdrążek nie ma wiele. Ale pewne branie. Kija chciało zabrać, za bardzo nie musiałem zacinać. To może być ładny karaś. No też wziął szybko po minucie. Więc to jest, cały czas jest bardzo dobra średnia. To są takie momenty, w których na pewno się buduje dobrą wagę. Trudno takie łowienie utrzymać przez całe zawody, zdaję sobie z tego sprawę, że to nie będzie łatwe. Ale jakby mieć długo taki okres właśnie takiego teraz łowienia, jaki mam, czyli zarzucam i w miarę szybko tą rybę holuję, no to można zbudować świetny wynik. O, ale branie było, ryba w moją stronę zaczęła płynąć. Bo było ugięcie, później gwałtowne poluzowanie, zacząłem wybierać luz i nie mogłem wyprostować szczytówki. Ale jest ryba. Chyba ładny karaś jest. No to jest dobry moment. Teraz jest naprawdę bardzo dobry moment. Jakby takie coś utrzymać jak najdłużej podczas zawodów, to można zbudować dobry, bardzo dobry wynik.
to jest solidny karach. Taki, myślę, powyżej średniej tutaj. Może nie jest to największy, jakiego dzisiaj złowiłem i jakie tutaj się łowi, ale to już jest, jakby takie ryby brały, to można naprawdę zbudować olbrzymią wagę. No, muszę Wam powiedzieć, że tutaj otaczają mnie takie odgłosy spokoju i szczęścia. Te trzciniaki, które tutaj ze sobą gadają, czy żaby, które co jakiś czas tam też wpadną w pogawędkę i przekazują sobie jakieś informacje. Super, naprawdę jest przepięknie. Ładna pogoda, nie pada deszcz. No, utrudnieniem jest wiatr. Ja tutaj sobie zdaję sprawę, że na tym brzegu jesteśmy trochę osłonięci tym trzcinowiskiem. O, jest następny. Jesteśmy osłonięci trzcinowiskiem, więc tak ten wiatr nam tutaj nie dokucza, chociaż słychać jego porywy. Myślę, że na tamtym brzegu wędkarze tam mają gorzej. Ja wczoraj tam łowiłem, to jajku, było strasznie wietrznie, aż mnie uszy bolały po takim łowieniu. Tutaj jest bardziej komfortowo, jeśli o to chodzi. Piękne chmurki, takie książkowe, bym powiedział. Tutaj w miarę wygodnie się zarzuca zestaw z tym wiatrem, on pięknie leci. Chociaż teraz jakiś powiew trafiłem i mi trochę zniósł zestaw. Ciekawe, czy to przeszkodzi. Ciekawe, czy to spowoduje dłuższe oczekiwanie na branie. Szybko branie było, więc ten troszkę niecelny rzut tak delikatnie mi zniosło, nie jest zły. Tam te karasie się kręcą. No i tak chyba trzeba łowić w Jaraczewie. Zarzucić zestaw, chwilę poczekać, zaciąć rybę, w miarę szybko ją wyholować, sprawnie podebrać i taką sekwencję po prostu sobie wypracować, żeby regularnie te ryby tutaj trafiały do podbieraka, do siatki. Żeby tych ryb nie gubić. No i na pusto nie zarzucać. No to jest... Nad tym trzeba pracować. Taki karasek. Ciekawe, bo niektóre te brania są takie naprawdę bardzo wyraźne. Teraz tu miałem takie, na chwilę odszedłem tutaj. Chciał mi kija zabrać. A teraz też takie branie było, ale nie złowiłem ryby, więc nie wiem, co to było. Ale są też brania takie, że tylko ta szczytóweczka tak delikatnie się przygnie. Co to było? Kija zabrała. O, jest. Zabrał i zluzował. Skubany. Chyba do mnie płynie. Teraz zawalczył. No, był moment, że ta ryba tutaj płynęła do brzegu. Teraz znowu zaczęła tutaj płynąć. Ciekawie te karasie walczą. Z zaskoczenia chcą mnie wziąć. Nie ma takiego bicia. Dobre łowienie, piękna średnia tych karasi. Od razu branie. To jest właśnie to.
No pierożek. Trafiają się też takie. Podczas takiego łowienia jak tutaj to bardzo doceniam spodniobuty. Po pierwsze mogę wejść do wody pewnie i nie martwiąc się tym, czy mi się naleje do kalosza, czy się nie naleje, tylko po prostu na pewniaka wchodzę. Mam bardzo duży komfort wędkowania, bo nie czepiam haczykiem o ten materiał, z którego wykonane są te spodniobuty. Ale także bez problemu tutaj, nie wiem, kładę na sobie podbierak, moczę się, brudzę się tym śluzem, bo wiem, że po łowieniu będę mógł sobie bez problemu te spodniobuty wyczyścić. Także do takiego wędkowania jak najbardziej spodniobuty są dobre. Znów widzę jakieś wskazania na szczytówce, coś tam się zainteresowało moją przynętą. Jest następny karaś, no teraz to jest jakiś obłęd. Cały cykl, tak jak na razie patrzę, to minuta 40, niecałe 2 minuty. Praktycznie każda ryba teraz, więc to jest obłędne tempo. 2 takie godziny to oznacza 60 ryb w siatce. No ale nie można mieć takich przestojów, tak jak teraz. Spudłowałem branie, to nie jest dobre. Dam jeszcze chwilę, może jakiś karaś tam jeszcze się skusi na tą moją przynętę, chociaż chyba nie. A jednak się skusił. Także chyba jest ich tam troszkę w tym łowisku. Chciałem go pokazać, ale taki się zrobił narowisty i śliski. Co to za wojownik? Te duże tak chyba delikatnie biorą. Mniejsze to tak zabierają kija, a te większe takie są już ostrożne, podejrzliwe. Ciekawe, czy to duży, czy mały, tak się błysnął, ale go nie widziałem. Trudno jest mi go ocenić. Walczy jak duży. O, przyzwoita ryba. No, taki już ciężko go objąć. Dobra rybka.
około 32 kg, ale trzeba odjąć 3 razy wiadro, więc no poniżej 30 kg było. 29 pewnie, 20, po 30 kg. Także ryby wypuszczam. Wracajcie, a potem przychodźcie. Trening czwartkowy się zakończył. Ja miałem 29 kg z jakimś tam hakiem. Krzysio miał 20 chyba 8 kg z hakiem. Więc takie konkretne wagi. Tylko że łowiliśmy dłużej. Myślę, że łowiliśmy około 6 godzin, więc te nasze wyniki to takie, no nie można porównywać do innych zawodników. Natomiast no zostaliśmy trochę dłużej, bo pod koniec treningu zaczęliśmy wprowadzać korekty. Było bardzo słabo, tak jak wcześniej tam Wam opowiadałem, było bardzo słabo i później to łowisko zaczęło się nakręcać. Tam jakieś korekty ja i Krzysiek zrobiliśmy i zaczęliśmy nagle łowić, więc chcieliśmy sprawdzić, czy w długim czasie też to się poprawi, czy to nie jest jakaś chwilowa taka euforia nasza. No ale było dobrze. Później już praktycznie do samego końca holowaliśmy karasia za karasiem, więc oj, żeby to się tylko utrzymało, to myślę, że będzie dobrze, ale jak wiadomo, to jest wędkarstwo, więc różne rzeczy się zdarzają, może się zmienić, może być niesprzyjające stanowisko. No nic, ja jestem zwarty i gotowy i powiem szczerze, nie mogę się doczekać jutrzejszego treningu, żeby pewne rzeczy potwierdzić. Także pakuję auto, idziemy chillować bombę. Zbyszek powiedział, że zamówi jakiś chleb pieczony w piekarni, więc pewnie jakąś kolacyjkę fajną zrobi. Także będzie super. Do jutra. Dla Was zaledwie kilka sekund, dla mnie minęła cała noc. Jest już piątek rano, niedługo rozpocznie się oficjalny trening. Przyjechałem na łowisko, mam stanowisko numer 17, więc tutaj będę wędkował. Nie wiem, jakie tu ryby wczoraj były, co tu się działo, więc z otwartą głową podchodzę do wędkowania. Mam jeszcze, część rzeczy przygotowałem, ale mam jeszcze dużo do rozkładania. Ale całe szczęście koło mnie jest Krzysiek z tatą, ze Zbyszkiem. No i Zbyszek, jak to Zbyszek, przygotował śniadanko, więc pędzę do nich na śniadanie. Zobaczcie, tutaj same dobre rzeczy są. Kurczę, śniadanko, gorące. Zbyszek przed chwilą wyjął To podstawa. kiełbasę z wody. Nie miał mi szansy, żeby nagrać nawet jak to robi, ale o. Kiełbaska przygotowana, już nawet pokrojona. W warunkach polowych trzeba pomóc kolegom, pokroić, przygotować. Warzywa, również podstawa zdrowej diety wędkarza. Także widzicie, jakoś sobie radzimy. Ja mam takie szczęście, że mam takich dobrych kolegów. A, wspominałem wczoraj o chlebie, że Zbyszek pojechał do paczkomatu. Zobaczcie, pełen serwis. Chlebek z masełkiem solonym albo jakimś ziołowo-czosnkowym. Widelca. Czego chcieć więcej? Cześć Radku. Widelec. Widelec i zestaw. Bardzo dziękuję Zbyszku, super zestaw. A tu masz Smacznego. jeszcze taki wysokobiałkowy shake. Zobaczcie, wszyscy o mnie dbają. Krzysiu, pokaż tego szejka, co ty tam dla mnie przygotowałeś? No, białko. Radek, O, śniadanko. 100% białka. 100% białka. Nawet nie jestem w stanie pomyśleć, jak moje mięśnie od tego urosną. Oczywiście jak to wypiję, ale chyba się nie odważę. Dzięki Krzysiu. Postawisz? Tutaj. Kram mam przygotowany, zerknę. Ile to? 9:15, 5 minut do nęcenia. No i rozpocznie się piątkowy trening. Mam nadzieję dzisiaj tak dopracować wszystkie szczegóły, żeby już na zawodach nie szukać, nie kombinować, nie improwizować, tylko robić to, co zostało wypracowane na treningach. No zobaczymy, no i wtedy będzie można porównać na tle innych zawodników, kto wybrał dobrą ścieżkę. Także mam nadzieję na dobry połów dzisiaj. Dobra, trening się rozpoczął. Na razie wolny start mam. Teraz jakaś większa ryba się trafiła. Ale ogólnie na razie u mnie szału nie ma. Taki pierwsze 20 minut to jest trzecia ryba. Więc na razie jeszcze nie jest dobrze. Chociaż ta ryba na pewno będzie powyżej średniej dużo. Jakby takie karasie brały, to tutaj można dużą wagę zrobić. Wiatr chce już kolejny raz nas zniszczyć. Już trzeci dzień z rzędu, jak tu jestem, to jest taka wichura.
Teraz mamy wiatr w plecy, jesteśmy osłonięci tymi trzcinami, aż strach pomyśleć, co tam mają zawodnicy w sektorze C. Myślę, że tam jest porządna wichura i to wszystko w twarz. Nie zazdroszczę im. Nie chciałem kamery tu obok siebie ustawiać, bo bałem się ją wysoko podnieść, bo myślę, że ten wiatr by ją przewrócił. Dlatego gdzieś tam osłonięte jest za trzcinami. Mam nadzieję, że tam jej nie przewróci z takiej niskiej pozycji, chociaż takie podmuchy teraz są, że jak na razie się dzielnie trzyma. No to chyba będzie ładny karaś. Tutaj też ważne jest, żeby jak najczęściej mieć brania. Wiadomo, jak najwięcej tych ryb złowić, ale też jest ważne, żeby te ryby miały odpowiedni rozmiar, żeby były dosyć duże. Więc nad tym trzeba pracować. Ja wczoraj miałem średnią coś około 440 gramów, więc myślę, że to przyzwoita średnia. Taką bym chciał utrzymać i na zawodach. Dzisiaj, nie wiem, dzisiaj też mogę taką utrzymać, bo mam dużo ładnych ryb. Ten karaś jest 700. Piękna ryba. To jest taki ponad przeciętną. Zobaczcie jeszcze raz. Na razie mam 46 ryb. Nie jest to źle. Myślę, że w sektorze byłbym wysoko, tak jakby wszyscy łowili na 100%. To by był dobry wynik. Na pewno nie najlepszy, bo są lepsi, ale nie byłby zły. Ja do końca nie jestem z siebie zadowolony, bo początek był taki sobie. Później złapałem fajny moment, że zacząłem naprawdę regularnie te ryby łowić. No i później przyszło takie osłabienie, że gorzej te ryby brały. Teraz właśnie tak nie jestem pewien, co to będzie. Akurat tutaj złowiłem karasia, ale to nie jest dobry moment teraz. Przynajmniej do tej pory nie był. Krzysiu ma więcej ode mnie. Krzysiu ma, myślę, że teraz już ponad 50 tych karasi. No co też złe nie jest, bo my z Krzyśkiem współpracujemy i tam sprawdzamy różne rzeczy, więc dobrze by było, żeby jeden się wyróżnił. Żeby było wiadomo, co robić, w którym kierunku iść. Jest kolejny karaś, więc tak jeden rzut na pusto, drugi z karasiem. Nie jest źle. Więc trzeba pilnować, żeby znowu tą końcówkę, nie wiem ile to zostało. Pół godziny zostało do końca, no to żeby chociaż przez te pół godziny, nawet ponad pół godziny troszkę tych rybek złowić, żeby zbudować wagę. No jakby się parę takich ryb po te 500 złowiło, no to parę kilo jeszcze może w siatce przybyć. Następny gruby karaś. Takie ryby warto tu łowić. Czy warto? No dobrze, żeby brały. O, ten jest duży. Po szarpnięciu pyska czuję, że to jest solidna ryba. Taka ryba, która na pewno robi wagę. Ale wichura, nie wiem czy to widzicie. Ale ryba, to jest ponad kilo karaś. Nie, to leszcz jest. Ale leszcz. No, jakby takie leszcze brały, to ja bym się nie obraził. Lepsze jak te karasie. To jest z kilo 30, może nawet pod 1,5 kilo leszcz. Super. No takie leszcze to zapraszam. Ciekawe, czy więcej tych leszczy przypłynęło. To by było super, jakby takie ryby brały.
Jakiś drobiazg mi ciągnął. To jest niesamowite, że taka różnorodność jest. Łowi się karasia, za chwilę bierze leszcz, a teraz taka wzdrążka malutka. Była wzdręga, a tu jest kolejny karaś. Momentami idzie tak łagodnie, ale są momenty, że szarpnie tak ostro. Już się zastanawiam, jaka to duża ryba będzie. Chyba nie będzie jakoś wielka, ale może coś powyżej średniej. Każda duża dobra. Nie no, ładny. Taki ciut powyżej średniej. No i co, mam kolejnego leszcza? Tak dziwnie zawalczył. Może będzie. To by było dobrze. Nie walczył jak karaś. Co to będzie za ryba? Zobaczę. Ale nie walczy tak jak ten duży leszcz, który miałem poprzednio. Tamten to wyraźnie się szarpał. Ten tak idzie łagodnie. Ciekawy jestem, co to za ryba. Może karaś nieduży. Ale karaś też dobry. Więc to są ryby, które trafiają do siatki. Wzdręgi większość niewymiarowa, więc obok siatki. A, karaś. No niestety niektóre też spadają. Za dużo ich nie tracę, ale no to zdarza się przy tylu rybach. To jest no niestety nieodzowne. Chociaż wolałbym, żeby nie spadały. Cieszę się, że też te wzdręgi mnie opuściły. No tak jak mówię, no miałem taki moment takiego trudnego łowienia, że te wzdręgi tutaj nie dopuszczały innych ryb. Przygotowuję zanętę, bo mi trochę przeschło. Muszę sobie taką porcję domoczoną zrobić bardziej. Ale wędka cały czas się wygina, więc to jest dobre. Ale ten nie będzie jakiś duży. Ale też nie będzie mały. Też taki ponad średnią albo około średniej, więc to jest pożądana zdobycz. Nie wiem, czy mówiłem, jaki sprzęt przygotowałem na te zawody. Mam ze sobą same wędki Supera X, długość 10, 11 i 12 stóp. Myślę, że te 11-stopowe to będą wędki, które najczęściej będę używał, jak na razie nimi łowię. I sprawują się świetnie. To są tam takie średnie dystanse. Na krótsze dystanse stosuję 10-stopowe wędki. Natomiast mam też w pokrowcu, jakby trzeba było daleko łowić, 12-stopowe. Wszystkie wędki są z kołowrotkami Extremity 520, więc tutaj się to nic nie różni. Słuchajcie, skończył się drugi trening. Chciałbym Wam pokazać, jak ważyć ryby, jeżeli tych ryb jest dużo. Chodzi o to, żeby no, godnie jakoś te ryby szanować, żeby to nie było tak, że je wysypiemy tutaj na ten piach, czy te trzcinowisko, więc ja przed ważeniem ryb szykuję sobie 2 wiadra. Mam 2 siatki, więc jedno wiadro na ryby z każdej siatki. Wiadro jest wypełnione wodą, w wiadrze jest obszerny podbierak. Krzysio też mnie zaopatrzył w pokrywki, więc jak ryby po pierwszym ważeniu trafią do siatki, to je przykryję, więc po kolei będę później pewnie o tym gadał. A, jeszcze może powiem, mam 59 ryb. Starałem się mniej więcej porówno wrzucać, więc w jednej siatce mam 30, w drugiej mam 29. Z tym, że mam jednego leszcza i nie pamiętam, w której siatce, więc może to robić różnicę. Następna ważna rzecz przy ważeniu takich ryb: nie przesypujcie tych ryb przez całą 3 czy 4 metrową siatkę.
trzecie od końca obręcz. W każdej siatce da się wyjąć. Ona jest tutaj w Prestona siatkach wzmocniona, ale myślę, że wielu producentów ma tak wzmocnioną siatkę. Więc tak naprawdę mam te ryby tylko w ostatnim miejscu. Krzysiu jest gotowy już z wiaderkiem. Wiaderko waży kilogram, więc będziemy ten kilogram odliczać. Przygotuj się z przykrywką, Krzysiu. Ciekawe, czy dźwignie tyle. Ty musisz powiedzieć. Czekam aż 12860. Mogę? Tak. Tu ponad około 14. 14, 11. 860. A, ty sobie liczysz. Kalkulator. Ryby zważone, niecałe 25 kg. Bez 30 gramów. Bez 30 gramów. Po odjęciu tego wiaderek. Do tego celu nie nadają się podbieraki żyłkowe, bo karpie i karasie się o nie czepiają, mogą je porwać, się uszkodzić. Dobre są podbieraki ogumowane z dużymi oczkami. Pierwsza tura, sobota, losowanie z ręki, wylosowałem stanowisko 56 w Zatoce. Myślałem, że to słabe miejsce będzie. Spodziewałem się, że tutaj będzie płytko, natomiast się okazuje, że wcale tak płytko nie jest, więc po gruntowaniu jestem zadowolony. Na treningu środowym stałem chyba ze 3 czy 4 miejsca w prawą stronę, to co Michał nagrywał na kanał Preston Innovations Polska, więc jeśli nie widzieliście, to zapraszam na kanał, tam będzie ten trening pokazany. Bo tam było bardzo płytko i było bardzo dużo wzdręk. Więc tak myślałem, że tutaj w tej zatoce taki cofnięty troszkę jestem, że tutaj też będą te wzdręgi, natomiast no, głębokość jest tak obiecująca, jest w sumie bardzo podobna do tego, co było wczoraj, więc wczoraj miałem karasie i to duże karasie, więc chciałbym i dzisiaj, żeby takie ryby były. A co będzie, to zobaczymy. Zawody rozpoczynają się 9:20 nęcenie, jeszcze około 20 minut zostało do nęcenia. 9:30 łowienie, 5 godzin, 14:30 koniec zawodów. Bardzo mocna obsada w sektorze, więc będzie fajna ściganka. Mam też bardzo sympatycznych kolegów. Patryk po prawej, mojej, po lewej Marcin. Więc fajni koledzy. No nic, pogoda też się zapowiada, że wiatr zelżał, już chyba nie będzie taki silny jak wczoraj, chociaż ten wiatr dzisiaj będzie bardziej przeszkadzał nawet, jak będzie mniejszy, bo z tego kierunku tak troszkę pod ukosem idzie, więc pewnie będzie wybrzuszał plecionkę. Myślę, że to może jakiś tam problem stanowić, no ale zobaczę, co się będzie działo w ciągu dnia. No i nie wiem, ile się nagra, bo trochę dałem ciała i nie naładowałem baterii. Już widzę, że mi na czerwono się świeci. Więc nie wiem, no nagram ile będzie można niestety, no musicie mi to wybaczyć. Mam nadzieję, że jutro się lepiej przygotuję i będę miał już baterie naładowane, żeby coś więcej z łowienia nagrać, także no nic, szykuję się i będę walczył. Chciałem powiedzieć dzień dobry, ale zdałem sobie sprawę, że to będzie dzień dobry, który bym powiedział któryś raz już w tym filmie. Dla mnie to jest nowy dzień, minęła noc, więc, ale wy widzicie to pewnie parę chwil po tym, co było ostatnio. Jestem już na stanowisku przed drugą turą, ale zanim o tym opowiem, to może kilka słów powiem o pierwszej turze. W pierwszej turze zająłem 8. miejsce, miałem 20 kg 250 gramów.
No, to nie było dobre łowienie z mojej strony. Stanowisko 56 po gruntowaniu wydawało się dobre. Zacząłem w sumie nieźle, bo łowiłem na początku na 40 metrze i tam złowiłem w pierwszej godzinie 9 ryb. Może to nie było szałowo, ale nie było też źle w porównaniu do innych wędkarzy w sektorze. Ale zgubiłem gdzieś rytm w czasie łowienia, bo powinienem przejść bliżej i łowić bliżej brzegu. Niestety tego nie zrobiłem no i 8 wynik, ale z drugiej strony też dużo szczęścia miałem, bo 20 było 5, a ja pomimo tego, że miałem mały haczyk przy tej 20, 250, to mimo wszystko byłem najlepszy z tych 20, więc tam naprawdę jeden karaś zadecydował, że wyprzedziłem 4 innych zawodników. No to jest duże szczęście z mojej strony w tamtej turze, bo równie dobrze mogłem mieć 12 miejsce w sektorze, a nie 8. Także z tego należy się cieszyć. Wnioski wyciągnięte po pierwszej turze. No jestem gotowy do drugiej tury. Co to będzie? No zobaczę. Wylosowałem stanowisko A1. Normalnie pewnie bardzo bym się cieszył. No, otworek całych zawodów to zawsze jest dobre stanowisko. Natomiast chyba nie na tym łowisku. Tutaj najlepsze wyniki osiągali wędkarze, którzy wylosowali stanowiska A21. Kamil Kwocz wygrał z tamtej strony. I na tych wysokich numerach też były bardzo dobre wyniki i tutaj z tego stanowiska no, był słabszy wynik, pomimo że siedział świetny wędkarz. No cóż, no to jest losowanie, jeden z aspektów wędkarstwa, no i trzeba z tym żyć. A jeszcze może kilka słów odnośnie pierwszej tury. No nie mogę zwalać na losowanie. Wrażenie miałem takie, że tamta strona była troszkę lepsza, druga strona sektora, natomiast to o niczym nie świadczy, bo koło mnie stał Patryk Waleśko na 57. Patryk wygrał pewnie pierwszą turę, więc Patryku gratulacje. To było świetne łowienie w Twoim wykonaniu i zasłużone zwycięstwo. 2 stanowiska dalej stał Marcin Kurzepa, który był drugi, więc oni pokazali, że nawet na tych wysokich numerach można było osiągnąć dobry wynik. Także jedynie tutaj w rękach wędkarza wszystko było. Mam nadzieję, że dzisiaj głowa będzie lepiej działać i jakąś tam walkę nawiążę z wędkarzami po drugiej stronie sektora. Ustawiłem tą kamerę, pewnie będzie leciała ciągiem. Ile wystarczy baterii, bo tu nie ma teraz czasu na jakieś tam zajmowanie się nagrywaniem, bo cały czas jest robota. Ja co prawda nie łowię dobrze. Nie czuję na razie tego łowienia, nie znalazłem z tymi rybami wspólnego języka. Mam takie momenty, parę ryb, ale później coś się dziwnego dzieje, więc ja nie jestem zadowolony ze swojego łowienia. Na pewno przegrywam z sąsiadem. Też ta średnia tych karasi nie jest duża. W tym momencie mam 36 ryb. Tam słyszałem, nawet ktoś 50 ma, więc daleko mi do takiego wyniku. No ale staram się, walczę, zobaczymy co to wyjdzie na koniec. Strach pomyśleć, ile mają ryb ci, co łowią w drugiej części sektora. Kurczę, żeby większe ryby przyszły, to nimi można zbudować większą wagę, a takie są. Już teraz to w ogóle te karasie takie nieduże biorą, bo był moment, że brało kilka ładnych wpadło, ale ta średnia też nie jest zbyt wysoka, więc ani sztuki, ani średnia. Pocieszeniem dla mnie jest, że mam 4 leszcze, te leszcze takie z 800 gramów, może pod kilo, więc te leszcze to takie trochę podnoszą średnią, ale nie klei mi się to łowienie bardzo. Dużo spudłowanych brań, takie to wszystko jest rwane, niepotrzebne. Też do końca nie wiem, na jaką przynętę łowić, bo wydawało się, że dendrobena jest dobra, że białe robaki, parę białych robaków, ale jakoś nie mogę się wstrzelić. To takie gluty. 2 godziny 40 minut tych zawodów minęły, więc jestem mniej więcej w środku. W siatce teraz myślę mam z 10 kg. Wczoraj to był taki wynik, jakby nawet razy 2 to pomnożyć. To wczoraj taki wynik to jest jedno z ostatnich miejsc w sektorze. Nie wiem, 15. Więc albo dalej. Więc na razie jest dramatycznie słabo. Naprawdę muszą te ryby na koniec się lepiej rozkręcić, żebym podciągnął trochę, bo będzie słaby wynik. No ten troszkę większy.
Nie, tam większy. Też taki glutek. Za nami gdzieś tam szaleje burza. Całe szczęście, że nas ominęła, bo te chmury tak szły, że miałem takie... Tutaj ludzie chowali rzeczy, bo myśleliśmy, że nas zmoczy, ale grzmi tylko, ale tak jakby nic nie pada. Zawody nie są przerwane. Więc na razie łowimy, zobaczymy, czy jakaś inna burza się nie trafi. Myślę, że organizatorzy też oglądają jakieś radary pogodowe, no bo to jest niebezpieczne. Wszyscy zawodnicy stoją w wodzie. To takie trochę słabo by było łowić w burzę. No teraz jest dobry moment, jakby taka była średnia, znaczy jakby taka była częstotliwość, to było bardzo dobrze. Tylko średnia tych ryb jest przerażająco mała. No to są tak małe ryby, tak się łatwo dają holować. Chociaż ten nie jest już taki zły w porównaniu do tych, co były wcześniej. No, utrzymać takie tempo to było super. To jest dobre łowienie. Ale tam ta burza się denerwuje. Jejku, co tam się dzieje za moimi plecami? Nawet się nie odglądam, jak to wygląda, ale odgłosy są takie niepokojące. To jak nawet nie patrzę w prawo, bo tam co chwilę jak spojrzeć, to tam każdy jakąś rybę holuje. Ach, spudłowałem chyba za wcześnie troszkę. Albo mała rybka wzięła za koniec. Teraz zdjęła mi przynętę z kubana. No co to było? Haczyka nie ma. Szczupak. Myślę, żeby się liczyć, to trzeba będzie mieć grubo ponad 30 kg, czyli tutaj 38 wygrało, z drugiej strony na 21. Mnie to nie grozi, bo niestety straciłem długo. Ale jakby tak troszkę ponad 30 kg złowić, to by było super. 33 kg chyba był drugi wynik, więc taka 30 to były super wyniki. Takich ryb trzeba było złowić, tak jak łowię teraz, to ze 100. A mam ich 40, czyli 60 do złowienia. A do końca 2 godziny 15 minut. To raczej jest niewykonalne, bo przy dobrych takich wiatrach to pod 30 ryb 25 można złowić w godzinę. Więc nie poddaję się, walczę, żeby ten dobre tempo utrzymać. Tak jak patrzę na zegarek, na stoper, no to mam takie cykle minuta 30, minuta 40. Od momentu zarzucenia do następnego zarzucenia, więc to jest dobrze, no ale też miewam momenty na pusto. No tak jak teraz na przykład, bo to jest strata już, powiedzmy, tej minuty. Niestety nie wszystkie brania są bardzo pewne, no i zdarza się nie trafić z zacięciem. Jak kija zabiera, to jest prosty temat. Chociaż też miałem takie momenty, że zabierało mi kija, a ja nie mogłem ryby zaciąć. Pudłowałem, więc też nie wiem, co to było. O, teraz 50 sekund było na pusto, ale jest od razu ryba. I to może być leszcz. Tu mi się trafiły leszcze, to też walczy jak leszcz. Tak mi się wydaje, że mam dużego leszcza. Czy dużego, no one takie koło kilograma to mają. Więc taki leszcz jest też pożądany. Jak trafi do siatki, to jest super, no bo to tak jak on za 2-3 karasie robi. Nie walczy to jak karaś, chociaż się zdziwię, może zobaczymy. Nie, to karaś taki walczył jak leszcz. No, chwaliłem się, że nie pada deszcz, ale niestety zaczął padać.
razie taki deszcz wytrzymam, ale jakby mocniej padało, to będę musiał biec i auto zamykać, bo zostawiłem otwarte, bo było gorąco, a tutaj niespodzianka. To lepsza ryba będzie. Takie jakby brały, to by było super. Będzie dobra rybka. Niestety takich jest niewiele. To była taka normalna treningowa średnia, ale brały też na treningu większe, a na zawodach tych dużych jest mało, tak jakby one podczas treningu się najadły i są wyłączone. Tak mi to wygląda, bo nie jestem tego pewny, ale to wiele osób narzeka na średnią, że małe ryby biorą. Na treningach mi wychodziła średnia 440 na jednego karasia. Wczoraj miałem 320, a dzisiaj myślę, że mogę mieć trochę lepszą, jak wczoraj, ale nie wiem na ile większą. Mówię teraz 24 mniej więcej metrów od brzegu. 11-stopową wędką, 10-stopową wędką 3-metrową. Bardzo szybko, sprawnie można holować ryby. I podbierać przede wszystkim, bo długą wędką trudniej by się podbierała, a tak tą krótką jestem w stanie bardzo blisko tutaj podbieraka ją dociągnąć. Takie niepokojące są te właśnie przystoje, takie to trochę wybija z rytmu. Ja lubię wpaść w rytm, nawet żeby one troszkę wolniej brały, ale w rytmie to przy takim szybkościowym łowieniu to jest dobrze. Nie wiem, z czego to wynika, nie odgadnąłem tego. No tak jak teraz się czeka i nie ma brania. Nie wiem, czy tam jakiś drapieżnik w to łowisko atakuje, czy te karasie odskakują. Całe szczęście po tych 2 dniach treningów te wzdręgi się najadły i też chyba odpoczywają, bo już na zawodach dużo się tych wzdrąg nie łowi, jak byłem w środę na treningu, to jejku, ile tam było wzdręg. Brały na wszystko. Na białe robaki, na pinki, na dendrobenę, na 2 dendrobeny, na wszystko po prostu. Tak żarłoczne ryby. No ale trochę towaru poszło w czwartek, później w piątek, więc wzdręgi się uspokoiły. Kurczę, kolejny zarzut na pusto niestety. No i super tempa zrobiło się takie teraz, żeby nie powiedzieć brzydkiego słowa, no kupa taka, że to jest 3. czy 4. zarzut na pusto. Kurczę, po prostu coś niesamowitego. Nie wiem, z czego to wynika, nie potrafię tego odczytać. Całe szczęście, teraz mam jakiegoś karasia. I to jest rybka dobrej wielkości, tak jak na dzisiejsze warunki. Ojejku. Wolno jakoś ten licznik pracuje, kurczę. To jest ładna ryba. To jest taka ryba, jaką chciałbym tutaj łowić. Chyba się zawinęła, dlatego tak ciężko idzie. Zaczepiają niestety po zacięciu, one się zawijają i zaczepiają tą swoją... Żyłka zaczepia im o płetwę grzbietową, one mają takie kolce na tym. Kolce, takie wypustki na pierwszym promieniu tej płetwy i ta żyłka się o to zaczepia.
I ryba idzie tak bokiem. Mamy wrażenie, że to jakaś większa ryba jest. Dwie minuty taki cykl. Też nie jest źle. Nadal jest bardzo dobrze, jakby tak utrzymać. No tylko wtedy nie można już popełniać błędów. To już trzeba każdą rybę wyjmować. Znaczy wracać po każdym zarzucie z rybą. 46 ryb. 46 ryb. Niecałe 2 godziny. 30 ryb na godzinę to jest aż nieprawdopodobne, żeby złowić. Chociaż jest możliwe, ale... ...25, 50 ryb do końca. To jest do zrobienia. No, tylko trzeba utrzymać dobry poziom. Kurczę, no miałem od razu pobranie, ale się ryba nie zacięła, to jest ciekawe. Zdjęła jeszcze robaka z kubana, no. Chyba smaczny był. Przez 2 godziny miałem chyba 24 ryby, mam 49. No to w trzeciej 20, prawie 25 ryb złowiłem, czyli te 50 teoretycznie do końca jest możliwe. To było fajnie, jakby tak prawie do 100 czy do 100 przekroczyć. Jakby przekroczyć 100 to było super, jakby dociągnąć do 100 to by było bardzo dobrze. No to zacny już taki karasek jest. Wygodnie go się trzyma. Takie wymagające łowienie, bo cały czas trzeba zachować koncentrację. Tylko mówię, że dobrze by było wpaść w taki rytm, żeby te wszystkie ruchy były takie same. Zarzut, napięcie plecionki, chwila oczekiwania, pewne branie, zacięcie, pewny hol, ryba do siatki, przynęta na haczyk. Żeby nie było czegoś takiego, że jest branie i nietrafione, bo to strasznie wybija z rytmu. Niestety. Ale nie da się tego uniknąć, przynajmniej ja tego nie potrafię. O, już mam rybę od razu, zarzuciłem i zapadł. Ładna ryba jest. Niesamowite są te karasie, niesamowite ryby. Chyba ich musi trochę tutaj być. Te leszcze też mi brały tak z opadu, więc fajnie było leszcza jeszcze takiego z kilo trafić następnego, to by było w ogóle super. Jaki piękny karaś. Piękna, gruba ryba. Ale nie chcę dać za wygraną. Taki z pół kilo albo lepiej, więc 700.
To jest ryba, która robi robotę. To jest właśnie taka ryba, która później pozwala się wyróżnić na końcu przy wadze. Jak na treningach łowiłem, to były takie momenty, że właśnie przypływały te większe karasie i jeden po drugim brało kilka. Ten też chyba nie jest z tych mniejszych, więc fajnie. No, nie jest najmniejszy, ale też nie jest jakiś olbrzymi przeciętniak. Miałem najpierw wskazanie, ale nie zacinałem tego, bo czekałem na pewne branie i nastąpiło, więc Hutarz dobrze idzie. 51 ryb ma. Ja mam 54 teraz. Kurczę, szkoda tej drugiej godziny, bo to powinna być taka dobra godzina. Niestety 1 godzinę przespałem. 10 rybek za mało było złowionych w tej godzinie. Nie było mnie jakiś czas, myślę, że ponad godzinę. Cały czas miałem dobre tempo. 75 ryb chyba mam. Także z tą rybą 75, więc to jest nieźle. Do końca zostały 43 minuty. Ile można jeszcze tych karasi zrobić? 20 byłoby super. A ile się uda złowić, to zobaczę. Kurczę, muszę wymienić przypon, bo już czuję po haczyku, że już jest zmęczony. Zmieniły się warunki, bo teraz zaczął silniejszy wiatr wiać i to z drugiej strony, bo zarzuty to będę pokazywał, będzie mi łatwiej operować niż kierunkami. Jak zaczynaliśmy, to ten wiaterek taki był w tą stronę, a teraz wieje tak. I tak jakby ten wiatr tutaj był nieodczuwalny. Troszeczkę tam przeszkadzał przy zarzucaniu, ale niewiele. Natomiast teraz to takie już się robią fale, te podmuchy są mocniejsze, więc takie mało przyjemne jest. Taka zmiana pogody to niedobrze, pogody wiatru, bo to niedobrze się dzieje, bo pod wodą się tworzą jakieś prądy i te ryby mogą się przesuwać jakoś za tymi prądami, więc mam nadzieję, że to nie nastąpi, że cały czas będę mógł regularnie odławiać te karasie. O, jaki pierożek. Wiatr wybrzusza linkę i to jest największy problem tutaj sprawia. Z tego co słyszałem, tak jak tutaj ktoś przechodził, no to okazało się, że tak nie jest źle. Trochę przespałem. To pierwsza godzina nie była zła, ale drugą godzinę trochę przespałem i
i myślałem, że to już jest pozamiatane, natomiast okazuje się, że chyba tak do końca nie jest i cały czas walczę o jakieś tam dobre miejsce w sektorze. To jest budujące. Kamil tu mi ciśnie strasznie. Nie wiem, ile Kamil ma ryb, ale też ma bardzo dużo tych karasi. Tam za nim też łowią, ale chyba już nie z taką częstotliwością jak my. Kiedyś, znaczy wcześniej mieli więcej, ale teraz chyba nie mają tylu ryb. Krzysiek też tam mocno do gry wkroczył, bo w pierwszej godzinie miał tylko 2 karasie, a później mnie dogonił, także mieliśmy porówno i myślę, że idziemy teraz łeb w łeb. Może nawet Krzysiu mnie wyprzedza, nie wiem tego, bo już dawno nie miałem od niego informacji. Także zacięta walka, cały czas robota. Ta świeży haczyk, od razu jest różnica przy nakładaniu robaków, to czuć. Bateria powoli się kończy, więc jak się ta bateria skończy, to nie będę już wymieniał, powiem, co się stało po zawodach. Natomiast gadam, aż się nie wyczerpie, już mi tu sygnalizuje telefon, że zaraz będzie koniec, ale jeszcze żyje. Jaki telefon? Aparat mi tutaj, czy tam kamerka mi sygnalizuje. Myślałem, że się przegrzała, ale w takich warunkach raczej nie powinna. 2 szybkie brania były, a teraz coś się zrobiła cisza. Ale jest też następna rybka, dobrze. Chyba by spadła, albo płynie do brzegu, jak wariat. Kurczę, byłem przekonany, że mi ta ryba spadła. On zaczął po prostu szaleńczo płynąć w stronę brzegu. Ale mnie oszukał. No, zrobił mi psikusa, muszę przyznać. 80 ryb na liczniku. Więc jeszcze trzeba trochę pociągnąć tych rybek. Kurczę, robak się zawinął, nie zacięła się ryba. To nieraz się zdarza niestety, że robak wejdzie na grot i nawet jak jest branie, zatniemy w tempo, no to pudło. No, ale na to nie ma wpływu. Tak się niestety czasami zdarza. No ten wiatr to się rozhuśtuje tak coraz mocniej. Teraz to jest tak już bardzo silnie. Ale jak ta pogoda się odwróciła, no. 45 stopni się ten wiatr, myślę, odwrócił i to tak momentalnie, to nie to, że to jakoś trwało, tylko nie był silny wiatr zza pleców, a teraz tak pod kątem w twarz. Kurczę, szkoda tej drugiej godziny, bo tu setka była do zrobienia jak nic dzisiaj. 100 ryb to było 33-4 kg. Już wróciłem z zawodów w Jaraczewie. Jestem na spacerze z psem, jak tu widzicie, mój piesek sobie spaceruje po lesie. Komary mnie próbują tutaj troszkę nadruszyć, więc jeżeli będę tutaj jakieś gesty po twarzy wykonywał, wybaczcie, ale będę się pewnie odganiał od insektów. Fajne zawody były, świetne łowisko, wiele ryb.
Więc nawet wędkarze, którzy gdzieś zajęli jakieś odległe miejsca, to tych ryb złowili dużo i różnice były naprawdę niewielkie. Ja zająłem w pierwszej turze byłem 8, w drugiej turze byłem 6. W pierwszej turze byłem 8 i tak naprawdę no to jest wynik tak troszkę poniżej moich oczekiwań. Liczyłem na coś więcej, ale patrząc na to, jak wyglądało moje łowienie, czyli takie nie do końca trafione, pogubiłem się troszkę, bo powinienem łowić dużo bliżej, łowiłem za daleko, więc tutaj troszkę czasu straciłem. Za późno przyszedłem bliżej brzegu, poza tym te bliżej brzegu to i tak było dużo za daleko, więc no, pierwsza tura była bardzo słaba w moim wykonaniu. Zająłem 8 miejsce, więc kara była niezbyt duża. No ale też miałem szczęście, muszę przyznać, w tej pierwszej turze, bo ja miałem 20 kg i tych wyników po 20 kg było 5, a ja miałem najwyższą wagę, mimo że mój haczyk był 250, także dużo szczęścia. Zresztą pewnie o tym gadałem już wcześniej. Druga tura A1, nie ta końcówka sektora, którą bym chciał, bardzo płytka. W ogóle się obawiałem, czy ryby przypłyną blisko. Zacząłem od 40 metra, a później jak zobaczyłem, co się dzieje daleko po prawej stronie, że wędkarze łowią blisko, no to mówię, no nie mam na co czekać. W pierwszej turze straciłem bardzo dużo czasu łowiąc daleko i zacząłem pracować nad tym, żeby ta krótka linia, w moim przypadku to było 25 metrów, zadziałała, więc po prostu czekałem aż te ryby przyjdą. No i trafiłem naprawdę na bardzo dobry moment. Miałem 2 świetne godziny, myślę, że przez te 2 godziny to z 50 ryb złowiłem. I została do końca ostatnia godzina i połowę tej ostatniej godziny też miałem bardzo dobre. I później się odwrócił wiatr. Jak ten wiatr się odwrócił, wiał na początku z tej strony, a później się odwrócił i wiał z tej strony. Zaczęło wybrzyczać plecionkę, zrobiły się fale. Przypuszczam, że na tej płytkiej wodzie też jakiś uciąg się zrobił. Kurczę, no tak mi odcięło te ryby. Ja później jakoś nie mogłem sobie z tym poradzić. Dołowiłem do końca jeszcze parę rybek, ale myślę, że to zdecydowało, że byłem dopiero 6. Tam można było pomyśleć nawet o wyniku 30 kg. Ja miałem 28 400, 30 kg 800 chyba wygrało mój sektor, więc to i dużo i mało, no to są 2 kg, ponad 2 kg to jest 7 karasi, 6 karasi, więc to jest ta końcówka, którą straciłem, no i ta druga godzina, której też nie mogłem do końca się wstrzelić. No ale takie są zawody, no kto popełni mniej błędów, ten jest wyżej w sektorze. Cieszę się, bo to są dobre punkty do Grand Prix, cały czas jestem w ścisłej czołówce tegorocznego Grand Prix Polski, myślę, że w dwuletniej klasyfikacji do kadry też będę bardzo wysoko po tych zawodach, więc jak najbardziej okej. No wiadomo, chciałoby się wygrywać, natomiast no, cel jest taki, żeby się dostać do kadry w tym roku. Do tej ścisłej kadry, która pojedzie na Mistrzostwa Świata, więc jak na razie myślę, że jestem blisko tego celu. Zawody zdominowało duo z Genloga, Kamil Kwocz i Remek Zielonka. Panowie, bardzo serdecznie Wam gratuluję, naprawdę zasłużone zwycięstwo. Kamil wygrał pierwszą turę, miał najwyższy wynik ponad 38 kg, w drugiej turze miał 30 chyba 3 kg z hakiem, więc Kamil zrobił 2 najwyższe wagi w 2 turach, więc bezapelacyjne zwycięstwo w całych zawodach. Remek drugi w pierwszej turze, pierwszy w drugiej turze właśnie był ze mną w sektorze, więc drugie miejsce w generalce. Widać, że mieli najlepsze przygotowanie z nas wszystkich i zasłużenie wygrali te zawody. Oni już w zeszłym roku pokazali, że wiedzą, o co chodzi w łowieniu karasi na tym łowisku, bo Remek w zeszłym roku miał najwyższą wagę pierwszego dnia, Kamil w zeszłym roku miał najwyższą wagę drugiego dnia. Żaden z nich nie wygrał tych zawodów. Remek był drugi i tam, z tego co pamiętam, to przeszkodził im w zwycięstwie pewien młodzieniec z Kobyłki, czyli ja. No ale w tym roku mi się nie udało. W tym roku panowie udowodnili, że oni są królami Jaraczewa i zgarnęli pierwsze 2 miejsca. Trzecie miejsce zajął Maksym Heriak. Maksymie, też gratulacje dla Ciebie. Bardzo dobry występ. Jeszcze wspomnę może o Krzysiu, no bo wspomniałem, że z Krzysiem się przygotowaliśmy. Byliśmy razem w sektorze. Krzysio był 5. ze mną w drugiej turze. Oczko wyżej ode mnie. Dużym karasiem wygrał ze mną. Ja byłem 6., Krzysio 5, także byliśmy bardzo blisko siebie, co też pokazuje, że nasza taktyka była
no trafiona, no tam jakieś detale zagrały, że przegraliśmy te wyższe jeszcze lokaty, no ale zawsze dobre punkty. Krzysio był 2 razy 5, 11 w generalce w całych zawodach. Ja miałem 8, 6, 14 punktów i byłem 17 w całych zawodach. Przyzwoicie, może nie super, ale przyzwoicie. Także zawody no na plus. Zapisujemy na plus. Przed nami co? Jeszcze zostało Rosnowo. Jedne zawody zaliczane do Grand Prix Polski. Zawody na jeziorze Rosnowskim. Zobaczymy, jakie to będzie. Jakie to będą zawody. One odbędą się pod koniec sierpnia. Ja nie rozumiem organizatorów, że z uporem maniaka organizują te zawody w takim terminie. Po pierwsze, zakwaterowanie nad morzem pod koniec wakacji, no to zawsze jest problem i te zakwaterowania są droższe. Po drugie, bardzo głębokie łowisko, w którym występuje termoklina, ryby stoją w toni. No i takie łowienie jest, no w zeszłym roku łowiło się uklejki z opadu, więc możecie sobie wyobrazić, jaka jest frajda z łowienia federem uklejek z opadu. Mówiliśmy o tym, że to nie jest termin na to łowisko. Łowisko jest przepiękne, fajna organizacja zawodów, natomiast no nie na ten termin. Miesiąc później myślę, że byśmy łowili fajne leszcze i by były na pewno super zawody. Jednak z jakiegoś powodu nie rozumiem tego. Ktoś wymyślił znowu koniec wakacji. Czyli ciepła woda, gdzie się powinno łowić na płytkim łowisku. Łowimy w bardzo głębokiej wodzie ryby stojące wysoko nad dnem. Nie wiem. Ale nic, no takie jest życie federowca, wszędzie się dopasować. Ja mam tam sobie parę rzeczy do udowodnienia, bo w zeszłym roku tam poniosłem sromotną klęskę, wywiozłem prawie 40 punktów z tych zawodów, więc to było bardzo bolesne. Mam nadzieję, że w tym roku się poprawię. Bardzo serdecznie dziękuję Zbyszkowi Turkowi i Krzyśkowi Turkowi za wspaniałe kilka dni spędzone razem, za współpracę, za wymianę informacji i za bardzo przyzwoity wynik. Bardzo też serdecznie dziękuję moim sponsorom, firmie Gomar. Najlepsze robaki. Jeśli macie z tym problemy, to warto sprawdzić tę firmę. Oczywiście firmie Preston Innovations, której sprzętu używam. Firmie Sonubites, firma produkująca zanęty. Oraz kołu PZW 29 w Kobyłce. Bardzo serdecznie dziękuję, że zostaliście do końca filmu i zapraszam na kolejny film. Do zobaczenia. No chodź. Chodź Kalinka, chodź. Zobaczcie, to jest mój psiak. Co Kalinko? Chodź do mnie. Kiedyś nagram, jak się cieszę, jak wracam z zawodów. Może po ostatnich zawodach wam nagram, pokażę, jak wygląda przywitanie mojego psa, gdy wrócę z zawodów.